Witam Was serdecznie w kolejnym ćwiczeniu. Jak widzicie, zostajemy przy naszej konstrukcji cyklonu i w tym ćwiczeniu zajmiemy się regulatorem PID, ale dla aplikacji chłodniczych. We wcześniejszym ćwiczeniu rozpatrywaliśmy regulator PID dla aplikacji, w której utrzymywaliśmy stałe ciśnienie, czyli tutaj w kanale mieliśmy zamontowany nasz czujnik różnicy ciśnień. No i pokazywałem Wam, w jak taki podstawowy sposób przygotować sobie przemiennik częstotliwości i całą tą infrastrukturę otaczającą, jak podłączyć czujnik do przemiennika częstotliwości i w jaki sposób i w jakiej kolejności wpisywać kolejno parametry, aby ta regulacja nam zadziałała. W chwili obecnej chciałbym Wam pokazać bardzo podobną aplikację, czyli bazować będziemy na wentylatorze transportowym, który połączony jest z takim kanałem wentylacyjnym i naszym cyklonem. Z tego cyklonu będziemy dmuchali powietrzem na nasz czujnik temperatury. Czyli mamy czujnik temperatury, który mierzy nam temperaturę pokojową od 0 do 50 stopni Celsjusza z sygnałem wyjściowym 0,10 VDC. Czyli 10 V informuje mnie o tym, że temperatura wynosi 50 stopni Celsjusza, 0 V mówi mi, że ta temperatura wynosi 0 stopnia Celsjusza, no i to wszystko jest przeskalowane liniowo, czyli dla 5 V będziemy mieli temperaturę w okolicach 25 stopni Celsjusza. Zatem nasz wentylator transportowy, mamy tutaj taką rurę, za pomocą której z dołu zasysać będziemy zimne powietrze. Transportujemy kanałem wentylacyjnym to powietrze i górą wypuszczamy na nasz czujnik temperatury. Różnica pomiędzy tymi dwoma ćwiczeniami polega na tym, że w tym ćwiczeniu będziemy chłodzić, czyli będziemy starali się wychłodzić to pomieszczenie. Tym wentylatorem będziemy generowali bardzo duży strumień powietrza zimnego, no i będziemy starali się schłodzić nasz czujnik temperatury. No i gdzie tkwi taka wielka różnica pomiędzy tymi dwoma ćwiczeniami? Dlaczego nie mogliśmy sobie tego załatwić na jednym modelu? No, różnica jest diametralna, ponieważ dla aplikacji chłodniczych ważne jest, aby odwracać wyjście regulatora PID. Czyli w zasadzie zrobimy wszystko, co w ćwiczeniu poprzednim, ale działanie naszego regulatora PID będzie zupełnie odmienne. Tak jakbyśmy go odwrócili do góry nogami. No i pokażę Wam, w jaki sposób te wszystkie parametry przygotować. Dodatkowo na zewnętrznym panelu LCD wyświetlimy sobie tą temperaturę zadaną oraz temperaturę, którą sczytywać będziemy z naszego czujnika temperatury, no i ustawimy sobie jednostkę stopnie Celsjusza. Także serdecznie Was zapraszam, przechodzimy do parametryzacji. Pracować będziemy w trybie skalarnym U do F. Zatem musimy wiedzieć, z jakim typem silnika mamy do czynienia. Mamy silnik produkcji ABB, najzwyklejszy jak to do tej pory ma miejsce, czyli asynchroniczny indukcyjny, o mocy 0,55 kW, prędkość znamionowa 1406 obrotów na minutę, prąd znamionowy 2,24 A i stojan naszego silnika mamy skojarzony w trójkąt. Będziemy podawali napięcie 3 razy 230 VAC z naszego przemiennika częstotliwości, który zasilamy jedną fazą 230 VAC. Zatem do dzieła. Zaczynamy i rozpoczynamy naszą przygodę z regulatorem PID od rutyny, czyli wracamy do nastaw fabrycznych. Wszystkich parametrów. W tym celu odłączamy panel zewnętrzny, przechodzimy w tryb PIU EXT, naciskamy przycisk Mode, szukamy parametru All Clear, robimy jedynkę i zatwierdzamy przyciskiem Set. Sprawdzamy, czy parametry wróciły do nastaw fabrycznych po wskazie prądu w parametrze numer 9. Przypominam, ta nastawa domyślna to 2,55 A. Dokładnie taką nastawę posiadamy. Zatem wróciliśmy do nastaw fabrycznych. W drugim kroku nastawimy sobie parametr numer 77 na wartość 2, abyśmy nie musieli pilnować naszego trybu PIU EXT. Programować będziemy mogli w każdym trybie. Zatem idziemy do parametru 77
Dokonujemy nastawy 2 i zatwierdzamy. OK. No i mamy przygotowany nasz przemiennik częstotliwości do parametryzacji. Rozpoczynamy od wpisania tabliczki znamionowej silnika. W trybie skalarnym U do F wystarczy, że wpiszemy prąd znamionowy oraz napięcie znamionowe. W parametrze trzecim domyślnie w przemiennikach częstotliwości mamy ustawioną już częstotliwość bazową jako 50 Hz. Zatem idziemy do parametru numer 9, wpisujemy nasz prąd znamionowy silnika, który wynosi 2,24 A. Następnie w parametrze 19 wpisujemy napięcie 230 VAC. No i słuchajcie, mamy przygotowany nasz przemiennik częstotliwości do pracy z wentylatorem, pompą, kompresorem czy jakimkolwiek innym obciążeniem zmiennomomentowym. Z racji tego, że mamy tutaj taki metalowy wirnik, jak widzicie czerwony, ma on bardzo dużą bezwładność, dlatego wydłużymy sobie czas hamowania, aby uniknąć błędów, które pojawiałyby się na przemienniku częstotliwości podczas procesu hamowania albo podczas schodzenia z obrotów w dół. Dlatego parametr 8 zwiększymy sobie tą nastawę z 5 sekund na sekund 30. Wcześniej dysponowaliśmy wirnikiem o znacznie mniejszej bezwładności i te czasy hamowania mogliśmy sobie trymować znacznie krótsze. W chwili obecnej musimy wziąć poprawkę na to, że mamy naprawdę dużej bezwładności ten wirnik. I jeżeli byśmy nie wydłużyli tego czasu hamowania, to jest duże prawdopodobieństwo, że podczas regulowania obrotów tego wentylatora, podczas pracy z regulatorem PID, gdybyśmy chcieli zejść jakoś dynamicznie z obrotów, no to jest bardzo duże ryzyko, że po prostu przemiennik częstotliwości wyświetli nam błąd EOV3, czyli zbyt dużo energii regeneratywnej płynącej od strony silnika podczas właśnie procesu hamowania albo schodzenia z obrotami w dół. Zatem tą sprawę mamy również załatwioną. No i co? Przechodzimy do obsługi regulatora PID. Znowu, na ekranach swoich monitorów widzicie wyciąg z dokumentacji, gdzie ustawić musimy globalnie parametr 128, za pomocą którego włączymy nasz regulator PID. Natomiast pamiętamy z poprzedniej lekcji, że aby odpowiednio ustawić ten parametr 128, to musimy rzucić okiem na tą obszerną tabelę z instrukcji obsługi i skorelować odpowiednie sygnały zwrotne oraz wartość zadaną. Czyli ustawiając parametr 128, jednocześnie musimy w tej tabeli znaleźć korelację z parametrem 609 i 610, które to z kolei odpowiadają za źródła sygnałów zadających wartość zadaną dla regulatora PID, czyli ile tych stopni Celsjusza chcemy utrzymywać, no i musimy powiedzieć przemiennikowi, pod które wejście analogowe i w jakim standardzie elektrycznym mamy podłączony nasz czujnik temperatury, który będzie nas informował o bieżącej temperaturze w tym pomieszczeniu. Zatem parametr 128 w ostatniej lekcji ustawialiśmy na wartość 1000. W chwili obecnej wybrać musimy wartość 1001, czyli tak samo jak poprzednio. Wartość zadaną będziemy dawali do parametru 133, czyli w sposób ręczny wpiszemy sobie tą wartość zadaną, a sygnał zwrotny z czujnika mamy podłączony pod terminal numer 2 w standardzie 010 VDC. No i ostatnia wytyczna, którą musimy wziąć pod uwagę, to to, że mamy aplikację chłodniczą, dlatego musimy odwrócić działanie regulatora PID. No i spójrzmy jeszcze raz na tą tabelę. Gdy wybierzemy wartość 1000, no to mamy działanie jakby do przodu, prawda? Gdy wybierzemy sobie wartość 1001, to sygnał z czujnika mamy podpięty pod terminal numer 2. W parametrze 609 mamy wybraną wartość zadaną jako parametr 133, czyli nic nie uległo zmianie, poza tym, że wybierając 1001 zamiast 1000 odwracamy wyjście naszego regulatora PID. Zatem wybieramy wartość 1001, no i następnie w parametrze 610 określamy
pod które wejście mamy podłączony nasz czujnik temperatury. Wspominałem już wielokrotnie, że jest to terminal numer 2, czyli wybieramy tutaj wartość 2 i zatwierdzamy. Ale pamiętamy, że wracaliśmy do nastaw fabrycznych, prawda? Więc nasz terminal numer 2 działa w standardzie 0,5 VDC, a nie 0,10 VDC. By to zmienić, musimy zmienić nastawę parametru 73. Zatem idziemy do parametru 73 i robimy nastawę 0, co oznacza, że nasze wejście działać będzie właśnie w standardzie 0,10 VDC. Kolejna rzecz, którą musimy ustawić, no to musimy wpisać naszą wartość zadaną, czyli musimy poinformować nasz przemiennik częstotliwości, no jaką tą temperaturę chcemy utrzymywać. No i robimy to tak samo jak poprzednio w parametrze 133. I uwaga, w chwili obecnej musimy tutaj wpisać tą nastawę procentową. Czyli nie wybraliśmy sobie jeszcze jednostek, nie skalowaliśmy ich w żaden sposób, więc falownik, przemiennik częstotliwości oczekuje od użytkownika, czyli od nas, że przeliczymy to sobie, tą wartość z czujnika na procenty. Co mam na myśli? 10 V to jest maksymalny sygnał, jaki możemy uzyskać z czujnika i jest to wartość 100%, co odpowiada temperaturze 50 stopni Celsjusza. Zatem, jeżeli byśmy chcieli wpisać tutaj sobie wartość 25 stopni Celsjusza, no to musimy wpisać jaką wartość procentową? No 50%, prawda? My chcemy wpisać tutaj 20 stopni Celsjusza, więc musimy sobie przeliczyć to na procenty. Zatem wpisać musimy wartość 40%, co odpowiada 20 stopniom Celsjusza, a sygnał zwrotny z czujnika to będą 4 V. Zatem robimy nastawę 40% w chwili obecnej. I zatwierdzamy. Za chwilę dobierzemy sobie odpowiednią jednostkę, ją sobie przeskalujemy i wyświetlimy na tym zewnętrznym panelu. Ale rozpoczynając pracę z regulatorem PID, w pierwszej kolejności trzeba to sobie przeliczyć stety bądź niestety na procenty. W kolejnym kroku wyświetlimy sobie na tych 3 zmiennych na panelu monitorującym dwie zmienne, kluczowe zmienne, z którymi pracować będziemy podczas regulacji PID. Jest to wartość zadana oraz sygnał zwrotny z czujnika. No i robimy to w parametrach 775, czyli idziemy do parametru 775 i wybieramy, co ma być wyświetlane w linii numer 2. Wybieramy wartość 52, czyli set point, nasza wartość zadana temperatury. Następnie w parametrze 776 wybieramy, co chcemy wyświetlić w linii numer 3. I wybieramy tutaj wartość 53, czyli feedback value, sygnał zwrotny z naszego czujnika. OK? Podepniemy sobie teraz ten zewnętrzny panel. Przejdziemy sobie do tego ekranu monitorującego te 3 zmienne. No i zobaczcie, już ten panel pokazuje nam w procentach, jaki mam wartość zadaną i jaka jest wartość zwrotna z naszego czujnika. W chwili obecnej nadal bazujemy na procentach. Przypiszmy zatem odpowiednią jednostkę fizyczną. Jednostkę fizyczną wybieramy w parametrze 759. Patrzymy na tabelę w instrukcji obsługi, ponieważ tych jednostek jest naprawdę wiele. No i stopnie Celsjusza mamy pod wartością 2. OK. Na końcu musimy jeszcze przeskalować wyświetlane wartości. Czyli jak widzicie, nadal mamy w procentach, przydzieliliśmy już jednostkę stopnie Celsjusza, ale musimy jeszcze przeskalować nasze wyświetlanie. I robimy to w parametrach kalibracyjnych C. Czyli naciskamy przycisk Mode, jedziemy do parametru P0, przechodzimy przez to 0
i szukamy literki C z 3 kropkami. Naciskamy przycisk Set, przekręcamy kółko w prawo i mamy dostęp do naszych parametrów kalibracyjnych, których jest 45. No i teraz musimy ustawić dwa progi, czyli dla wyświetlania jednostek musimy podać parametr kalibracyjny dolny, czyli jaka wartość przy 0 i robimy to w parametrze C42. No dla 0 V mamy 0 stopni Celsjusza, prawda? Zatem robimy tutaj nastawę 0. OK. Wracamy do naszych parametrów kalibracyjnych. Sprawdzamy C42, mamy 0. OK. Teraz musimy nastawić górną wartość, czyli jeżeli dostajemy 10 V, co ma być wyświetlane na naszym panelu? No jak dostajemy 10 V, to mamy tą górną wartość temperatury, czyli 50 stopni, prawda? Zatem w parametrze C44 wpisujemy po prostu 50 stopni Celsjusza, wartość 50. I słuchajcie, dopiero teraz na naszym panelu monitorującym pojawią się odpowiednie jednostki fizyczne. Zresztą zobaczcie sami. Na panelu w linii numer 1 mamy pokazaną częstotliwość wyjściową. W linii numer 2 mamy wpisany nasz set point, czyli wartość zadaną temperatury 20 stopni. No i zobaczcie, w parametrze 133 to, co wpisywaliśmy wcześniej procentowo 40%, po przydzieleniu tych jednostek i po przeskalowaniu zrobiło nam się, uwaga, 20 stopni Celsjusza. W linii numer 3 natomiast mamy zwrotkę z czujnika temperatury, która informuje nas o bieżącej temperaturze w tym pomieszczeniu. Zatem mamy, jak widzicie, 22,9 stopnia Celsjusza, prawie 23 stopnie, a chcielibyśmy schłodzić to pomieszczenie do 20 stopni Celsjusza. Mamy przygotowany nasz regulator PID. Pozostaje nam nic innego, jak wyzwolić sygnał startu. Zanim to zrobimy, musimy przypilnować, abyśmy pracowali w trybie external, prawda? Czyli naciskamy przycisk PU EXT. Jesteśmy w trybie EXT. Tutaj naciskamy przycisk Mode, aby mieć ekran startowy. No i wyzwalamy terminal STF. Uwaga! Przemiennik nam się rozpędził, wszedł na odpowiednie obroty, bo chce schłodzić, prawda? Widzi, że temperatura jest 22,8 stopnia Celsjusza, a chcemy schłodzić do 20, więc wszedł na maksymalne obroty 50 Hz, no i zaczyna chłodzić nasz czujnik temperatury. No i musimy, słuchajcie, poczekać, aż ten proces dojdzie do skutku. Mamy 22,3. (22 stopnie, czyli 1 stopień już zbiliśmy w dół. Jeszcze 2.
No mamy 21 stopni, jeszcze jeden stopień w dół i gdzieś tam jak dobijemy do 20 stopni, przemiennik powinien zacząć zwalniać. No już jesteśmy bardzo blisko. Mamy 20,2. Powoli zaczynamy zwalniać. Temperatura została osiągnięta. Mamy temperaturę 19,4 stopnia Celsjusza. Przemiennik częstotliwości zatem schodzi mocno z obrotów, za chwilę się wyłączy, ponieważ wykonał swoją pracę, taką jaką od niego oczekiwaliśmy, czyli zbił nam temperaturę, chcieliśmy do 20 stopni Celsjusza, spadła ona do 19,5 stopnia Celsjusza, no i czekamy, aż ona się podniesie. Czyli znowu przy dobiciu gdzieś do 20 stopni Celsjusza przemiennik częstotliwości powinien się ponownie załączyć i znowu będzie wchodził na obroty z dynamiką zależną od tego, jaka różnica temperatur obecnie panuje. Mamy 19,9 stopnia Celsjusza. Odkręcimy troszeczkę kaloryfer, aby szybciej nam się zagrzało w pokoju. No i za chwilkę przemiennik częstotliwości powinien znowu wystartować. Ok, mamy 20,1 stopnia Celsjusza, no jak widzicie przemiennik dostał wytyczną do regulacji i rozpoczął swoją pracę. No i w zależności od różnicy tych temperatur pomiędzy wartością zadaną a zwrotną, no wejdzie na odpowiednie obroty bądź nie. U nas temperatura cały czas idzie do góry, czyli mamy 20,2 stopnia, więc on będzie znowu wchodził sobie na obroty, aż wyrówna tą temperaturę i znowu się wyłączy.
Zauważcie, jak zmieniła się dynamika, jak on bardzo powoli wchodzi na obroty, bo różnica temperatur jest mała. Za pierwszym razem, gdy włączaliśmy nasz przemiennik częstotliwości i mieliśmy 3 stopnie różnicy, no to wszedł on na te 50 Hz bardzo dynamicznie. A teraz bardzo ślamazarnie, no bo nie ma aż takiej dużej pracy do wykonania, prawda? Mamy 20,3 stopnia Celsjusza, więc znowu wchodzimy na te obroty coraz wyżej, coraz wyżej. Możecie zauważyć TH, czyli alarm mówiący nam o tym, że jesteśmy blisko zagrzania gdzieś tam silnika elektrycznego, czyli to wbudowane zabezpieczenie termiczne cały czas gdzieś tam w tle działa. Działamy na niskich obrotach, z jakimś tam obciążeniem, no i przemiennik częstotliwości podpowiada nam, że jeżeli nie wejdziemy na odpowiednie obroty, nie zaczniemy chłodzić naszego silnika, no to prędzej czy później wyskoczy nam błąd przegrzania naszego silnika elektrycznego. No, alarm już nam znikł, jak widzicie. Weszliśmy na odpowiednie obroty. Mamy 20,5 stopnia Celsjusza, czyli pół stopnia jeszcze musimy zbić. Więc wchodzimy na wyższe obroty. Zamkniemy grzejnik. Będzie nam łatwiej schłodzić. No i zaczynamy zbijać tą temperaturę. Mamy 20,3 stopnia Celsjusza. I za chwilę ten przemiennik znowu zacznie, słuchajcie, zwalniać. Dwadzieścia przecinek 2. Mamy 20 stopni, słuchajcie, także zaraz zaczniemy schodzić w dół z częstotliwością. Zresztą widać, że ona już stanęła w miejscu praktycznie. I przemiennik sprawdza, w którą stronę ta temperatura z czujnika będzie wzrastać, czy będzie maleć. I w zależności od tego będzie dobierał odpowiednie obroty. No i zaczynamy zjeżdżać w dół.
Za chwilkę przemiennik częstotliwości się całkowicie wyłączy. A ja dosłownie chciałbym dopowiedzieć jeszcze 2 zdania. Pierwsza rzecz, jaką chciałem Wam zakomunikować, to to, że dynamika pracy tego wentylatora wymaga wytrymowania. No i oczywiście wymaga to zmiany nastaw poszczególnych członów P, I oraz D. No i weźcie pod uwagę również fakt, że ten parametr 8, czyli czas hamowania, ustawiliśmy aż na 35 sekund, dlatego no, mamy dosyć mało dynamiczny ten układ. No i druga rzecz, jaką chciałem Wam dopowiedzieć już tak na sam koniec, to to, że bardzo fajnie jest powiązać ten regulator P i D właśnie z dodatkową funkcją wybudzenia i uśpienia, co robiliśmy w lekcji poprzedniej i na przykład powiedzieć przemiennikowi częstotliwości, że żeby nie schodził niżej niż na przykład 15 Hz, prawda? Bo już wtedy w zasadzie nie chłodzimy tego czujnika, więc moglibyśmy sobie zrobić jeszcze jakieś granice pracy tego regulatora P i D, no i włączyć funkcję uśpienia i wybudzenia i powiedzieć mu, żeby się włączył dopiero jak temperatura wzrośnie na przykład do 21 stopni Celsjusza, a nie 20,1, żeby to była różnica 1 stopnia Celsjusza. Zatem, aby tak w pełni powiedzieć, że ta nasza aplikacja jest w sposób optymalny przygotowana, no musielibyśmy jeszcze kilka czynności wykonać, ale moim celem było pokazanie Wam, czym różnią się te aplikacje chłodnicze od pozostałych, gdy używamy regulatora P i D. Zatem słuchajcie, tak wygląda obsługa regulatora P i D w przemiennikach Mitsubishi Electric dla aplikacji chłodniczych. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.